Cześć! W tym filmie zabiorę Was w podróż pociągiem przyszłości, który miał zmienić transport na całym świecie. Ale dziś praktycznie istnieje tylko tutaj, w Szanghaju. Za chwilę przejedziemy się najszybszym komercyjnym pociągiem magnetycznym świata, czyli legendarnym Maglevem, który potrafi rozpędzić się do ponad 430 km na godzinę. Co ciekawe, ten pociąg w ogóle nie dotyka torów, a dosłownie unosi się kilka milimetrów nad nimi, dzięki polu magnetycznemu. Przejazd 30-kilometrowego odcinka trwa zaledwie kilka minut, a moment mijania drugiego Magleva przy pełnej prędkości to doświadczenie, które ciężko w ogóle zauważyć. W tym filmie pokażę Wam nie tylko sam przejazd i wnętrze pociągu, ale też odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego technologia, która miała zmienić przyszłość transportu, nie podbiła całego świata. Mimo że działa szybciej i ciszej niż klasyczne koleje dużych prędkości, a w warunkach testowych osiąga lepsze wyniki niż samoloty pasażerskie, ten projekt się nie przyjął. No i najważniejsze, sprawdzimy, czy jazda tym demonem prędkości robi aż tak duże wrażenie i jest warta wydania 25 zł za bilet. Zostańcie koniecznie do końca tego filmu. Dzisiaj pojedziemy do miasta najszybszym dostępnie komercyjnym pociągiem na świecie, czyli Maglev. Bilety na pociąg możemy kupić sobie w automatach albo w kasie. Płatność Alipayem lub WeChatem. Tanie one nie są, bo ten bilet kosztuje 50 juanów za krótką podróż. Płatności dokonujemy za pomocą Alipay, po prostu skanujemy kod na ekranie. To wszystko jest po chińsku, ale w miarę intuicyjne i da radę to zrobić, nawet jeżeli nie znamy tych szlaczków. Płatność dokonana i wyjmujemy sobie teraz z automatu bilety. Tak wygląda mapa metra w Szanghaju. Szanghaj ma największą sieć metra na świecie. No, może to przyprawić o zawrót głowy. My będziemy jechać tylko tym odcinkiem. Linia Maglev, no jest tutaj tylko jedna. No, Chińczycy zrobili ją tutaj chyba w celach takich testowych, aczkolwiek jest ona przygotowywana do wdrażania na kolejne trasy. Pociąg z zewnątrz ani w środku nie robi jakiegoś większego wrażenia. Taka konstrukcja widać już też leciwa. Fotele jak w PKP, w starym PKP, takie pokrowce. Takie były kiedyś u nas na fotelach kolejowych i w autobusach. I mamy tutaj licznik, który będzie pokazywał prędkość. No niestety nie ma tutaj takiej szyby, przez którą moglibyśmy zobaczyć z perspektywy maszynisty to, co będzie przed pociągiem. Pociąg oferuje w środku bardzo dużo miejsca. Jako że linia jest dość droga, tak nie jest zatłoczona. Poza 1/5 czy nawet 1/10 tej ceny dojedziemy sobie do miasta zwykłym metrem, z tym, że ta linia pokonuje odległość 30 km w niecałe 7 minut. Pociąg ten nie posiada żadnych kół. Unosi się on nad ziemią na poduszce magnetycznej. Dzięki zastosowaniu magnesów eliminuje się tarcie, przez co można osiągać tak duże prędkości. I ta technologia wcale nie jest najnowsza, bo ta linia ma już kilkanaście lat, a Chińczycy testują teraz rozwiązania, które pozwolą podróżować jeszcze szybciej, z prędkością nawet 1000 km na godzinę. Ale te prędkości prawdopodobnie wejdą do komercyjnego użytku dopiero po 2030 roku. To, że ten pociąg nie jest najnowszy, widać od razu po wyposażeniu wnętrza. Nie ma tutaj żadnych ekranów LEDowych, nie ma tutaj żadnych automatów, w których moglibyśmy sobie coś podejrzeć. Tego jeszcze 10 lat temu nie było, a pewnie kolejna generacja będzie już naszpikowana nowoczesnymi ekranami LED i w ogóle wyglądać będzie futurystycznie jak z filmu Star Trek. I ponoć w warunkach laboratoryjnych te pociągi mogą osiągnąć wyższe prędkości niż przelotowe prędkości samolotów pasażerskich. Stąd gdyby nie olbrzymie koszty budowy tego typu kolei, tak mogłaby ona spokojnie wyprzeć na trasach kontynentalnych transport lotniczy. A koszt budowy takiej linii jest naprawdę astronomiczny. Koszt budowy 1 kilometra takiej linii kosztuje nawet 300 milionów złotych. W porównaniu do kosztu budowy kolei tak zwanych dużych prędkości, czyli do 200 km na godzinę, gdzie płacimy za
1 km 80 milionów, no to chyba tutaj te prędkości w warunkach ogólnie nie tylko polskich są całkowicie nieopłacalne, ale wiadomo, technologia idzie do przodu i prawdopodobnie ten koszt kiedyś się zmniejszy, wymyślą jakieś nowsze rozwiązania i być może nie będziemy musieli już podróżować do Chin z Polski samolotem, bo da się to zrobić w podobnym czasie albo nawet szybszym pociągiem. I co ciekawe, prąd w szynach, które są pod pociągiem, nie płynie cały czas w tym torze, tylko w momencie, kiedy ten pociąg przejeżdża. Stąd jest to też duża oszczędność energii w porównaniu chociażby do takich trakcji naziemnych, które muszą być zasilane na całej swej długości przez cały czas. Tutaj te zużycie prądu będzie dużo niższe. A ponieważ pociąg nie dotyka torów, nie straszne są mu zaspy ani drobne przeszkody, które zalegają na torach, gdyż unosi się on podczas jazdy nad ziemią, nie powodując żadnego tarcia, co ma się przekładać na duży komfort jazdy. Ponoć nie słychać tutaj zupełnie nic, no ale to zaraz się o tym przekonamy, kiedy ta maszyna ruszy. Pociąg powoli rusza, ale nie ma tutaj maszynisty. Cały system jest zautomatyzowany. To są tak duże prędkości, że człowiek nie byłby w stanie tego kontrolować, dlatego robi to maszyna, sztuczna inteligencja. Tutaj czasy reakcji muszą być co do ułamka sekundy. Mijamy teraz za oknem zwykły pociąg, to jest zwykłe metro, którym też dojedziemy sobie do centrum, tylko będzie to trwało nieco dłużej. Jedziemy już 100 na godzinę, że pociąg rozpędził się w przeciągu kilku sekund do setki. Faktycznie nie słychać tutaj żadnych hałasów powodowanych przez tory, jedynie szum powietrza, pęd powietrza. Faktycznie to jest taki świst. Czy czuć tą prędkość? Ciężko powiedzieć. Mamy z lewej strony teraz autostradę. Te samochody jadą tutaj z prędkością około 100 km na godzinę. My jedziemy już 200, a nawet nie wiem kiedy. Spojrzałem tylko w okno i pociąg przyspieszył do ponad 200 km dosłownie w ciągu kilku sekund. Pęd powietrza staje się coraz większy. Teraz pociąg się przechyla. Coś jak na karuzeli, rollercoasterze. I zbliżamy się już do 300. Paulina zaczyna siać panikę. Pociąg jest dość mocno przechylony, ale na zakrętach musi się przechylać. Zaraz osiągniemy 300. Jest 300. Tak jest, mamy 300. Czy będzie 400? I smog szanghajski. Gdybyśmy mieli takie koleje w Polsce, tak podróż z południa Polski nad Bałtyk byłaby czystą przyjemnością. 2 minuty dopiero jedziemy. Jedziemy dopiero 2 minuty. I widać, że już taka prędkość przelotowa to będzie nieco ponad 300. On się bardzo przechyla. Ten pociąg to też nawet chyba widać w kamerze pomimo stabilizacji, że przechylamy się na boki. Nie ma tutaj możliwości wypadnięcia z torów. Nigdy nie zdarzyła się żadna tego typu awaria. Teraz minął nam tutaj kolejny pociąg. Tu pewnie widzieliście tylko taki cień, który przemknął. To był ten sam pociąg, który jechał z przeciwnej strony. Mijaliśmy się dosłownie ułamek sekundy, to chyba nawet nie była sekunda. Z okien można sobie tutaj popodziwiać Szanghaj. I pewnie zastanawiacie się, czy czuć tą prędkość. Bo nawet jak wciśniemy pedał gazu w samochodzie i rozpędzimy się z marszu do setki, tak czuć jak ta siła odśrodkowa wciska nas w fotel. Tutaj rozpędziliśmy się w jakieś 2 minuty do 300 km, chyba nawet niecałe 2. Nie czuć było zupełnie nic. Stąd komfort jazdy jest naprawdę na wysokim poziomie. Troszkę się to wszystko buja, telepie delikatnie, ale to jak w każdym pociągu. Myślę, że mógłbym jechać sobie w taką dłuższą trasę po Chinach. Hałas porównywalny, bym powiedział, do samolotu pasażerskiego. Jest ten pęd powietrza. Nie ma tutaj buczenia silników, aczkolwiek nie jest to irytujące. Pociąg rozpędził się maksymalnie gdzieś do 320 km. Ponoć jeżdżą one tutaj z prędkością około 400. Nie wiem dlaczego dzisiaj akurat tak wolno. Ale i tak jest to najszybsza komercyjna linia na świecie. Fajnie się było nią przejechać, aczkolwiek za krótko. Nie zdążyłem nawet poczuć
tego pędu, bo ledwo wsiedliśmy i 30 km zrobione. Nawet nie wiem kiedy. Widać, że przez pęd powietrza z przodu aż schodzi farba z tego pociągu. No i jest cały oczywiście w różnego rodzaju owadach oraz błocie. No ale to po każdym kursie tego nikt nie będzie czyścił. Sam pociąg mierzy, ja wiem, jakieś 150 metrów. Jest to jednolity skład. A ta linia ma tylko 2 przystanki. Jeden jest na lotnisku Pudong, a drugi można powiedzieć, że niedaleko centrum Szanghaju. Stąd nie da się tutaj wysiąść na złym przystanku ani pomylić się jakkolwiek, bo wsiadamy w jednym punkcie i wysiadamy w drugim. Dobrze, człowiek nie usiadł, a już trzeba było wysiadać. Bardzo fajne doświadczenie. Polecam przejechać się raz w życiu chociażby takim pociągiem. Przy końcowej stacji jest też malutkie muzeum linii Maglev. Wstęp jest tutaj bezpłatny. Są napisy w języku chińskim oraz angielskim, stąd możemy tutaj poczytać sobie bez problemu historię tej linii oraz dowiedzieć się, jak to wszystko działa. Mamy tutaj przedstawioną całą historię publicznego transportu chińskiego. Od konnych dorożek po super nowoczesne pociągi Maglev. Technologia Maglev nie jest wcale chińska, bo patent należy do Niemców i jeszcze przed II wojną światową opatentowano nowy rodzaj torowiska opartego na magnesach. Rozwinęli to następnie Japończycy w latach 60. Tego typu koleje pojawiały się później na całym świecie, w tym w Europie. Przodowała w tym oczywiście Francja, gdzie też pociągi rozpędzają się do 300 km na godzinę. W muzeum możemy zobaczyć też oryginalny certyfikat z Księgi Rekordów Guinnessa dla najszybszego pociągu komercyjnego pasażerskiego na świecie. Prędkość przelotowa 431 km na godzinę. Aczkolwiek dzisiaj takiej nie osiągnął, nie wiem dlaczego. I ta linia działa tutaj od 2003 roku. Możemy tutaj też zobaczyć, jak zbudowane są tory. I to są te potężne magnesy, które utrzymują ten pociąg nad powierzchnią torowiska. Także z tą prędkością 430 km to chyba taki trochę chwyt marketingowy, bo pociąg wcale tyle nie jechał, ale być może akurat dziś tyle nie jechał. No nie wiem, jeżeli komuś z Was udało się przejechać tym pociągiem z prędkością powyżej 400 km, niech napisze komentarz, bo jestem ciekaw, czy on faktycznie tyle wyciąga poza warunkami testowymi. Jeśli interesujesz się tematyką kolei i nowych technologii, to zapraszam do obejrzenia dodatkowych materiałów o chińskich nowoczesnych pociągach, które wyglądają nieco inaczej niż te, którymi możemy przejechać się w Europie. Linki do pozostałych materiałów o chińskiej kolei znajdziesz w opisie tego filmu. Zachęcam również do obejrzenia całej serii filmów z Chin, gdyż gwarantuję, że niejedno w tym kraju mocno Cię zaskoczy. Na koniec możesz podzielić się swoimi wrażeniami i przemyśleniami w komentarzach oraz zostawić łapkę w górę dla zasięgu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!